Cześć, witam Was w kolejnej części naszego wideoporadnika dotyczącej domu jednorodzinnego. W tym odcinku zajmiemy się stolarką, wylewkami i stropem nad kondygnacją parteru. Zacznijmy sobie od stolarki. Przejdziemy sobie na poziom 0 i teraz, aby stawiać stolarkę, musimy używać zakładki Architektura i mamy kolejno drzwi, skrót DR z klawiatury i okna, skrót WN z klawiatury. Ok, zacznijmy od drzwi. Ja miałem wcześniej przygotowane już dla swojego projektu tutaj drzwi. Będą one dostępne w linku do ściągnięcia w naszej podkładce do ćwiczenia tego projektu. Więc zacznijmy od wstawiania drzwi. Jak widzimy, drzwi nie mogę wstawić w dowolnym miejscu w przestrzeni. One muszą być zlokalizowane w elemencie nadrzędnym, dlatego muszą być w ścianie, ponieważ ściana jest elementem nadrzędnym dla naszych drzwi. Czyli wstawiam je w ścianie. Spacją mogę zmieniać kierunek otwierania się drzwi. Wstawmy po kolei nasze drzwi. OK. I teraz klikając w drzwi mamy możliwość dokonywania zmian. Możemy tutaj również zmienić ich kierunek lub zmienić też, czy otwierają się one do wewnątrz pomieszczenia, w którym aktualnie się gdzieś znajdujemy, czy jednak na zewnątrz. Dokonajmy kilku zmian. Obracajmy nasze drzwi. Postarajmy się, żeby były one osiowo. Tutaj w ścianie możemy zmieniać ich położenie tutaj, ustawiając odpowiednie wartości. Mamy wstawione troje drzwi. Tą stronę jeszcze zmniejszymy sobie. Mamy tutaj też osiowość. Podjedziemy do 60. O, przesadziłem trochę. 65. OK. Czyli zakładka Architektura, drzwi. Mam tutaj rozwijalną listę drzwi, które mam już gdzieś wczytane. Będę teraz używał drzwi, nazwijmy je w dużym skrócie łazienkowych. Stawię je w tym i w tym miejscu. OK. Kolejne drzwi, czyli skrót z klawiatury DR. Będą to drzwi wejściowe. Stawiamy osiowo. OK. Kolejne drzwi to będą drzwi tarasowe, czyli skrót DR ponownie. Drzwi tarasowe. Gdzieś tutaj je mam. Jak widzicie, drzwi tarasowe są równocześnie drzwiami, które są ułożone w narożniku, w związku z czym może to wyglądać tak, ale to nie jest efekt, jakiego oczekujemy, w związku z czym strzałką możemy te drzwi przesuwać, możemy również przeciągnąć je kursorem i wyrównać je tak, aby linia drzwi była tutaj w tym miejscu równoległa. Jeszcze to źle zrobiłem sobie, muszę tutaj nie do tynku. Powiedzmy, że chwilowo wygląda to w ten sposób. Teraz, co jest kolejną rzeczą, to w drzwiach możemy edytować wysokości, szerokości i inne parametry ewentualnie, które zostały tutaj ustawione. My w tym momencie przejdziemy sobie na widok 3D i zobaczymy, jak to się prezentuje w widoku 3D. OK, co dalej? Musimy pamiętać, że drzwi nie mogą być ułożone bezpośrednio na
naszej płycie fundamentowej, musimy pamiętać, że na tej płycie fundamentowej będą zlokalizowane jeszcze warstwy wylewki, izolacji i warstwy wykończeniowe. W związku z czym drzwi muszą być przesunięte do góry. Jak to możemy zrobić? Mamy taki parametr jak wysokość parapetu. Powinno nam się to kojarzyć z oknami, ale w drzwiach podobnie to nazywamy i też możemy dzięki temu stworzyć odsunięcie tych drzwi od poziomu płyty fundamentowej. Więc przejdźmy na widok 3D. Zaznaczmy wszystkie nasze drzwi. To jest jeden ze sposobów, kiedy klikam pojedynczo. Ale mogę również kliknąć prawym. Wybierz wszystkie wystąpienia elementu widoczne w widoku. Elementu. Ten element występuje tylko raz. Prawym wybierz wszystkie wystąpienia elementu widoczne w widoku. Ten występuje 3 razy. Tak. I ten dwukrotnie. Więc musimy pamiętać, że nie wybieramy tutaj kategorii, które właśnie kategoria to drzwi, ale poszczególne elementy. OK. Podnosimy wszystkie drzwi na wysokość 15 cm. No mniej więcej tyle będą miały wszystkie poszczególne warstwy wylewki. OK. Mamy wstawione drzwi. Przejdźmy teraz do wstawiania okien. Skrót z klawiatury WN lub zakładka architektura i okno. OK. Tak samo mamy tutaj wysokość parapetu, ale pojawia się nam również taki parametr jak odsunięcie od lica ściany. Zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi. Stawmy na początek okno i klikając spację też możemy zmieniać położenie tego okna lub tutaj poprzez te strzałki. OK. Okno będzie otwierane na pewno do środka, czyli nasza klamka musi być wewnątrz. OK. Wysokość parapetu na razie zostawmy tutaj do 80, ale zmieńmy odsunięcie lica ściany na 13,5 cm. Jak widzimy, w tym momencie wygląda to dość poprawnie. OK. Mamy wstawione nasze pierwsze okno. Stawmy kolejne, czyli skrót z klawiatury WN. Stawię okno teraz dwuskrzydłowe, które pewnie będzie zlokalizowane gdzieś tutaj, może tu, w tym miejscu, w tym, tutaj nie przewidujemy, a dajmy jeszcze jedno tutaj. OK. No i teraz spacja. Tutaj też już jest dobrze ustawione. Kierunek otwierania może być. To nie. Jeszcze tutaj zmiana. Teraz zaznaczmy te nasze okna i ustawmy im parametr odsunięcia od lica ściany na 13,5 cm. Popatrzmy, co stanie się, kiedy ta wartość będzie inna. Na przykład 15 cm. Tutaj ta warstwa termoizolacji zaczyna nam zakręcać. Parametr, który został tutaj stworzony, który nazywa się odsunięcie od lica ściany, odsuwa nam idealnie od tej strony patrząc o 13,5 cm. Dlaczego wpisuję te 13,5 cm? Ponieważ mam tutaj tą warstwę tynku plus 12 cm izolacji. Stąd 13,5 i element jest wrysowany dobrze, stawiony. OK. Mamy nasze poszczególne okna. Jeszcze teraz chciałbym takie samo okno w tym miejscu. Przypominam skrót na utwórz podobne CS. OK. Dobrze. Przejdźmy do widoku 3D i zobaczmy, jak się nam to wszystko prezentuje.
Na chwilę obecną myślę, że w tej mojej tutaj komunikacji, gdzie będą w przyszłości schody, wstawię również okno, czyli skrót z klawiatury WE. Zmienimy jego kierunek, odpowiednie odsunięcie i zmienimy wysokość parapetów na 115, tak żeby to okno było troszkę wyżej. Oczywiście będziemy je sobie też na bieżąco przy tworzeniu schodów dostosowywać, tak aby wszystko tutaj wyglądało i było poprawne. Dobrze, przejdźmy teraz do kolejnego elementu. Będzie to rysowanie wylewek posadzek. Przejdźmy na poziom 0. Zakładka Architektura, Strop i w naszej podkładce jest już stworzona od razu grupa warstwa stropu. Pokażę Wam, co w niej zaproponowaliśmy. A więc tak, idąc od spodu, izolacja, styropian, folia i wylewka betonowa. Warstwy wykończeniowe będziemy rysować osobną warstwą stropów. Można oczywiście też tutaj podejść do tego tematu w ten sposób, że wstawić już tutaj tą warstwę wykończeniową i w każdym pomieszczeniu rysować sobie to innym stropem. Sposobów jest kilka, każdy korzysta z takiego, jaki preferuje i mu odpowiada. Ten też jest poprawny, każdy inny, jeżeli tylko jest poprawny, to jest dobry. Ok, czyli narysujmy sobie nasze wylewki. Pamiętajmy, że najpierw wykonaliśmy sobie tynki, w związku z czym wylewki niech będą trochę odsunięte. Tutaj jeszcze wyrównam tą linię do linii tynku. Tu jest ok. W tym miejscu również to wyrównam. I na razie pokażemy sobie na przykładzie tego jednego pomieszczenia. O co chodzi? Dajemy OK. Mieliśmy tam ustawione odsunięcie. Zobaczmy, jak to wygląda w tym momencie na przekroju. Nasza wylewka jest, że tak powiem, zawieszona w powietrzu. Wyrównajmy ją, czyli do tego poziomu wyrównaj tym. W tym momencie jest już wszystko bardziej poprawne. Może nie będziemy oglądać tego na kolorowym chwilowo widoku, żeby to lepiej zobaczyć. Co jeszcze jest ważne? Myślę, że nie będziemy tutaj wchodzić aż w taki poziom detali, ale tutaj wrysowalibyśmy dylatację z pianki, która byłaby naokoło. Pamiętacie, jak tworzyłem izolację? Chodzi mi o ten element wyciągnięciem po ścieżce. Czyli tutaj również w ten sposób moglibyśmy to koło pomieszczenia zrobić. I przy większych pomieszczeniach musimy pamiętać, że gdzieś tą posadzkę trzeba będzie zdylatować. Podzielić w jakiś sposób, aby nam nie strzelała, nie pękała. Dobrze, więc teraz ja w przyspieszonym tempie będziecie oglądać, jak stworzę dalsze wylewki. Dobrze, wstawiliśmy wszędzie narzędziem strop nasze warstwy wykończeniowe. Musimy pamiętać, że jest to obarczone w tym momencie dozą błędu. Dlaczego? Ponieważ nie mamy uwzględnionych tych powierzchni tutaj. Później przy
szacowaniu ilości materiałów moglibyśmy popełnić błąd. Oczywiście przy tej skali ten błąd wydaje się nam być śmieszny, ale pamiętajmy, że przy większych projektach i jeżeli tych otworów mamy setki, a nie tysiące, to już może nam to zrobić bardzo dużą różnicę. Nasza warstwa ma około 13,5 cm grubości, w związku z czym w tym momencie zostaje tutaj jeszcze niecałe 1,5 cm na warstwy wykończeniowe. Jeżeli przewidujemy gdzieś, że ta warstwa wykończeniowa będzie większa, grubsza, zawsze możemy coś jeszcze tutaj z drzwiami pokombinować. Podnieść je do góry, cokolwiek. OK, mamy stworzone te warstwy, jeszcze przejdźmy na poziom 0. Sprawdźmy, czy wszystko jest OK. Na pierwszy rzut oka wydaje się być wszystko w miarę w porządku. Zobaczmy w przekroju. Jest to w miarę, powiedzmy sobie, to, o co nam chodziło. OK, dobrze. Czyli w tym momencie mamy stworzone również wylewki. Tak jak wspomniałem, warstwy wykończeniowe będziemy rysować osobnymi stropami. Przejdźmy teraz do kolejnej części, czyli stworzenie stropu nad kondygnacją parteru. I teraz tak, powiedzmy sobie, że nasze sufity będą tynkowane. W związku z czym, przechodząc na poziom pierwszy, będę pamiętał o tym, żeby najpierw stworzyć strop, który będzie tylko tynkiem, a później stworzę strop, który będzie już stricte stropem monolitycznym nad kondygnacją parteru. OK, więc teraz idziemy na poziom pierwszy. Przechodzimy do narzędzia strop. Ja już mam stworzony ten sufit tynk, tak nazwałem to sobie. I teraz w miarę sprawnie narysuję jeden, tak? Czyli dla pierwotnego pomieszczenia. Odsunięcie ustawiam na 0. Zastosuj. Zakończ. Nie chcę, żeby się tutaj na chwilę obecną mi nic dołączało. I powstał mi taki oto sufit otynkowany. Czemu rozbijam to w tym momencie na takie warstwy? Rozbijam to dlatego, żeby później móc sobie szybko szacować ilości, czyli stworzyć poprawne zestawienia ilości materiałów, które będą mi potrzebne. Dobrze, wracam na poziom pierwszy i teraz tak, poprzez edycję obwiedni dodam kolejne pomieszczenia, a Wy to zobaczycie w przyspieszonym tempie. Tak to przedstawia się w widoku 3D. Dlaczego tutaj zostawiłem pustkę? No właśnie na komunikację. OK. Jeżeli chcielibyśmy ustawić przeźroczystość tego elementu, żeby móc mieć możliwość podglądnięcia, co tam poniżej się znajduje, to klikamy prawym, napisz elementy graficzne w widoku według elementu i przeźroczystość ustawmy na 53. OK. Tak, i w tym momencie mamy troszkę przejrzysty nasz strop, który odzwierciedla nam tynk na suficie, powiedzmy. OK. Więc teraz stworzymy sobie strop monolityczny nad parterem. Przechodzimy do zakładki Architektura, strop i zmieniamy sobie na
jak ja to mogłem mieć nazwane, strop monolityczny 15 cm, dokładnie. OK. I obrysujemy sobie po zewnętrznej części. Ponieważ ja przyjmuję sobie tutaj na potrzeby tego naszego uczenia się samego narzędzia, jakim jest Revit, że mój strop tutaj oprę sobie na wieńcach i na podciągach, które mam. Belka w tym momencie nie będzie mi wchodzić po prostu w strop. OK. Odsunięcie jeszcze pamiętam, żeby dać 15 do góry. Jeszcze muszę tutaj pamiętać o wycięciu. I daję OK. Przechodzimy do widoku 3D. I mamy nasz strop monolityczny nad parterem. Dobrze. Zaznaczmy ten element, kliknijmy prawym, wybierz wszystkie wystąpienia elementu widoczne w widoku i pamiętajmy, że odsunięcie góry jest teraz 15 cm i tym ociepleniem wieńca wyrównujemy również ocieplenie naszego stropu. Zobaczmy na przekrój. W tym momencie prezentuje się to w ten sposób. Ja jeszcze tutaj pamiętamy, że możemy zmieniać wysokość. Więc bardzo szybko możemy sobie tutaj to wszystko kontrolować. Sprawdźmy sobie, jak w tym momencie prezentuje się nasza wysokość pomieszczenia świetlne. O, 270 cm. Do tego dojdzie jeszcze tylko wykończenie, więc jest wszystko w miarę w porządku i OK. Dobrze, czyli mamy w tym momencie stworzony strop, wylewkę, wstawioną stolarkę i na tym będziemy kończyć nasz dzisiejszy wideoporadnik. Chciałbym, żebyście zapamiętali nowe skróty, czyli DR drzwi, WN okna. OK, tyle, dzięki, do usłyszenia w następnym wideoporadniku.